Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj okazyjnie jestem w rezerwacie Ptasi Raj, właściwie przy rezerwacie, z takim oto dziwnym mikrofonem, małym, kierunkowym. Sobie go testuję i szukam sobie głosów kontaktowych ptaków. Dzisiaj sobie oglądamy rezerwat pod względem artystycznym, ale to się nie dowiecie nic na ten temat, natomiast dowiecie się, co udało mi się nagrać. Nie jest tego dużo, bo ptaki nie chcą współpracować, są złośliwe. Leciał sobie klucz gęsi, odezwał się na początku, a potem w ciszy sobie tutaj nad nami przeleciał i nagrał się tylko szum skrzydeł, który ledwie słychać. Do tego stocznia tutaj, która jest obok, za Śmiałą Wisłą, panowie tak młotkują jakiś metal, że to się ciągle nagrywa. Niemniej udało nam się nagrać strzyżyka. Bardzo fajnie, tutaj są widać zimujące strzyżyki i takim głosem kontaktowym się odzywają, więc posłuchajcie sobie głosu strzyżyka, a potem posłuchajcie sobie jeszcze głosu modraszki, bo modraszkę też udało nam się nagrać, i wąsatki. Wąsatki, czyli ptaszki trzcinowe, które są takie wcale niezbyt częste, a bardzo ładne. Też ładnie się odzywają i jesienią, i zimą, i można je sobie ponagrywać. Dzisiaj się coś udało. Gdzieś między uderzeniami w młota jednego a drugiego głos wąsatki, zatem posłuchajcie sobie głosów kontaktowych z jesieni, z Ptasiego Raju. A ja idę dalej, szukać czegoś jeszcze do nagrywania. Autoreklama. Nie wieszasz budek lęgowych, bo nie masz wysokich drzew? Może nie wiesz, który model budki będzie dla Ciebie najlepszy? Albo masz już budkę, tylko nie wiesz, co z nią zrobić. Kiedy i gdzie powiesić? Na co zwracać uwagę? Co zrobić, żeby nie stała się ptasim piekarnikiem? Jak o nią dbać? Kiedy czyścić? Rozwiązania tych problemów zawarłem w moim e-booku Ptasie Nieruchomości, który znajdziesz wyłącznie w sklepie Budka z Jajem. Kupując e-book wspierasz rozwój tego kanału. Link w opisie. Koniec reklamy. A tu taka ciekawostka, taki pniaczek starej olchy sobie sterczy z rezerwatu w stronę ścieżki i tam jakieś trawy wystają. Według mnie jest to pozostałość po gnieździe kosa, już trochę zasypane to liśćmi, ale jest coś takiego, gąski znowu lecą. Będą chciały współpracować, spróbujemy. Samica jera. Ptaszek, który jest lęgowy w tajdze. U nas nie. O, poleciała, nawet się odzywa. Nawet się odzywa, ale już nie słychać. W każdym razie zjadała sobie owoce jarzębiny, czy jarzębu pospolitego. Zresztą ten jarząb też możemy zaraz pokazać. On jest fajnie obdrapany od dołu, bo od paru lat są tutaj łosie i obdrapują korę. Bardzo lubią jarząb pospolity. Nie wiedzieć czemu, ale tak lubią i tutaj go trochę niższą. Szkoda, że czeremchy amerykańskiej, która rośnie obok, nie chcą jeść, nie smakuje im, a jarzębina tak. I taki ładny jerek. No super, fajne ujęcie. No to jeszcze oprócz jera mamy gilę. Udało się zobaczyć i coś tam nawet filmować kulpiksem gila. I to nie chodzi o tego gila w nosie, tylko takiego ptaka gila. Tutaj się zatrzymały w Ptasim Raju, sobie żerują. I nawet udało się nagrać ich głos, co mnie bardzo cieszy, bo chyba nagrania gila nie miałem. Nie jest może idealne, ale cieszy bardzo. Teraz też się gdzieś odzywają. A tutaj są. Na tych. Też żerują na owocach jarzębiny. Tak samo jak ten jer. I wcale nie przemarzła ta jarzębina. To nie jest prawda, że muszą przemarznąć, żeby były jadalne dla ptaków. To jest taka ściema. Ona jest dobra nawet teraz, a nie przemarznięta jeszcze. No,
Można jeśli zauważyć też ciekawe nieptasie rzeczy i takie gniazdo os. Na brzozie sobie wisi. Takie gniazdo os nie gdzieś w dziupli, tylko pod chmurką. Też ciekawostka. W ogóle się go tu nie spodziewałem. Dobrze, że to osy, a nie jakieś szerszenie azjatyckie. Znaczy teraz ich tam nie ma już, teraz to już jest za zimno. Aczkolwiek trzeba było uważać w tym roku z tym czyszczeniem budek od 15 października, bo ostatnie osy żywe w kwiatach bluszczu widziałem kiedy? 30 października. To późno, a cały czas wzdłuż nas lecą sobie gile i jery. Tutaj przy ścieżce Ptasim Raju. Cały czas tutaj sobie lecą i żerują na jarzębinach. A tu taka ciekawostka. Chyba mamy lamparta. Bo lampart słynie z tego, że zawiesza swoje ofiary na drzewach. I leży zawieszona mewa srebrzysta na drzewie. Ona tutaj nie usiadła i sama się tam nie znalazła. I ten nasz lampart polski to się nazywa kuna. Najprawdopodobniej, bo to najprawdopodobniej kuna wciągnęła ją tam i zostawiła na drzewie, więc wisi sobie na drzewie mewa srebrzysta. Ryś nie, bo ryś to by zakopał, nie? Więc nie, tutaj rysia nie ma. Natomiast kuna wciągnęła mewę srebrystą. Prawdopodobnie znalazła ją gdzieś martwą. Wątpliwe, żeby ją upolowała gdzieś. Ewentualnie wykończyła jakiegoś rannego ptaka i zaciągnęła go na drzewo. Ewidentnie widać, że szarpane było po tych skrzydłach, że to szarpane było, wciągane do góry i tam albo się jej zaklinowało, albo tam miała zostać. W każdym razie jest sobie tutaj przy wejściu właśnie w stronę pierwszej wieży taka mewa srebrzysta straszy z drzewa. Nieżywa. No i byliśmy na pierwszej wieży w Ptasim Raju. Tam niewiele widać, bo są gałęzie drzewa, z którymi nikt nie robi porządku i niewiele widać, za to słychać fajnie, że jest całkiem duże stado krzyżówek i sobie te krzyżówki tam zasiadły i sobie nagrałem to nie krzyżówek. Za chwilę sobie to posłuchacie. A kawałek dalej odeszliśmy od wieży, idąc w kierunku drugiej wieży widokowej. Spotkaliśmy raniuszki bardzo blisko i cieszę się, bo się nagrało. Musiałem do mikrofonu taką skarpetę ubrać, bo od tego dużego mikrofonu ewidentnie ten jest wrażliwszy na wiatr. W każdym razie raniuszki bliziutko, a w międzyczasie jeszcze przyleciało nad nami wielkie stado gęsi dzikich różnych. Tam były różne gatunki słychać. W każdym razie taki hałas też się udało nagrać. To teraz Was zostawiam z dźwiękami, z jakimiś fotkami. Gęsi nie mam zdjęć ani kaczek z dzisiaj, więc będą jakieś inne, a raniuszki coś tam się udało. To nie jest wcale łatwo raniuszka nagrać. To są lepsze baterie niż Duracell, nie? To co one mają, więc to na pewno nie są zwykłe baterie w każdym razie, bo one są w ciągłym ruchu. Jak mój aparat zdąży na niego wyostrzyć, to jego już tam nie ma. No to sobie posłuchajcie, a my idziemy dalej. Co odwleczę, to nie ucieczę. Wygląda, że te wszystkie gąski siadły na jeziorze Ptasim Raj i zaraz wejdziemy na wieżę, będziemy je oglądać i nagrywać, bo jazgot jest niesamowity. Ile jest gęsi w Ptasim Raju dzisiaj? Wszystkie! Ale się pogoda zrobiła.
Dobra, najpierw je nagramy. Około 2000 gęsi i troszeczkę mniej kaczek z 1500. Nie no, nieźle. Dobra, nagrywamy. Bernikla białolica mi wpłynęła w kadr. To jest rzadki ptaszek. Niesamowite. Szkoda, że nie mam lunety. Moje pierwsze zdjęcie tego gatunku. No to jest raryt. Więcej ich tam jest. Właśnie widzę 3. Bernikle białolice. Co proszę Państwa na to wy? Wziąłem mikrofon, a nie lunetę. Będę tu musiał przejrzeć aparatem te stada. No i full wypas. 2000 gąsek. Od kolegi się dowiedziałem, że nawet do 10 000 potrafi przelecieć teraz na noc. Tak około. Głównie gęś białoczelna i zbożowa. Za to bernikle białolice. Mi się udało naliczyć 17 w kilku miejscach. Na pewno nie przyczesałem całego stada, bo nie miałem lunety ze sobą. Tylko czesałem to kulpiksem. Ale fajnie się udało też nagrać głosy tych gąsek. Więc takie jesienne głosy takim małym mikrofonem. Ten mikrofon można normalnie na kamerę nawet przypiąć, ale ja go wolę używać sobie z takim rejestratorem osobnym, bo mi to najwygodniej pracuje. On ma połączenie mini jack i taką skarpetę, bo jest bardziej wrażliwy na wiatr. A teraz już powoli kończymy wycieczkę do Ptasiego Raju. Idziemy tą ścieżką bardziej dziką. Wracamy, zobaczymy, może jeszcze coś się uda nagrać, a jak nie, to i tak już było fajnie. No, znowu torba mi piszczy, będzie trzeba naoliwić. No dobra, zakończyliśmy nagrywanie i kończymy wycieczkę o Ptasim Raju. Teraz trzeba biec na autobus. Coś tam się udało ponagrywać tym sprzętem, coś się udało posłuchać i fajnie. Teraz tutaj jak idziemy, to las zupełnie milczy. Te głosy kontaktowe, przelotne troszeczkę spóźniłem, bo przelot właściwie już się prawie skończył i teraz mamy do dyspozycji ptaki, które zimują. No ale coś się udało ponagrywać. Jera widzieliśmy, ale tylko bezgłośnie. Nie odzywał się. No ale był i się nawet dał sfilmować. Jakoś, więc fajnie. Więc taki spontaniczny wyjazd w teren z mikrofonem kierunkowym. Niewiosenny, późno jesienny też fajny. A jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, to już wszystko. Dziękuję jeszcze za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Ptasiej Strefy. Cześć!